Kiedyś sytuacja była prosta. Jedne firmy produkowały oryginalne produkty, a inne, zazwyczaj z Chin, próbowały je naśladować. Potem Chińczycy zaczęli wymyślać i produkować własne produkty i własne innowacje, takie jak na przykład elektroniczne pompki. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że to Chińczycy pierwsi wprowadzili tego typu urządzenia. Teraz natomiast mamy sytuację, gdy Chińczycy zaczęli kopiować samych siebie. I nie trzeba było długo czekać, gdy po wprowadzeniu pierwszej takiej elektronicznej pompki pojawił się cały wysyp bardzo podobnych produktów na Ali. Czy kopia może być lepsza niż oryginał? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Topump versus CycPlus AS2 Pro. Konstrukcyjnie te pompki są niemal identyczne. Mamy tutaj taki sam układ, to znaczy 3 guziki, mały ekran, wyjście USB-C do ładowania, które jest jednocześnie wlotem powietrza. No i cała różnica polega tak naprawdę na rozmieszczeniu tych guzików, bo ekrany są identyczne, jest identyczna grafika, te same informacje są wyświetlane, więc mam wrażenie, że zostało to wyprodukowane w tej samej fabryce. Jeżeli chodzi o obudowę, to CycPlus jest tutaj minimalnie mniejszy, nawet jak mu się założy to silikonowe etui, natomiast obie pompki nie są niestety wodoodporne i w zestawie dostajemy taki strunowy woreczek, który no moim zdaniem nie będzie zbyt trwały, ale jest to zawsze jakieś zabezpieczenie. Szkoda, że te pompki nie są uszczelnione. To już mówiłem przy teście dokładnym tego CycPlusa. Link do tego testu wyskoczy Wam teraz w górze ekranu. No uważam, że tutaj naprawdę dodanie uszczelnienia i na przykład jakiejś zaślepki na ten port USB sprawiłoby, że te pompki byłyby dużo lepiej zabezpieczone przed wilgocią i wodą, co jak wiadomo na rowerze może się zdarzyć, bo nie każdy ma wodoodporne torby, a nawet wodoodporne czasami też potrafi się tam wlać jakoś woda, więc to jest minus. Ten Topump moim zdaniem wygląda ładniej, ta obudowa jest fajna, taka polakierowana w jakiś taki szaro-satynowy kolor, nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ona będzie jeździła dużo w jakiejś torbie rowerowej, to niestety szybko ten kolor zejdzie i szybko się to porysuje, będzie taka obśrupana niestety. Natomiast CycPlus z tym silikonowym etui ma szansę dłużej pozostać chroniony, nie będzie po prostu się tak łatwo niszczył i rysował. Większa obudowa powoduje też, że Topump mniej się nagrzewa i to jest, jeżeli długo pompujemy CycPlusem, to naprawdę potrafi się zrobić bardzo gorący i to silikonowe etui wtedy trochę pomaga. Natomiast Topump, nie wiem, czy tutaj dano jeszcze jakieś uszczelnienie w środku, w sensie jakieś, nie wiem, jakąś piankę, czy po prostu ten silnik jest bardziej oddalony od ścianek tej pompki, to się po prostu mniej nagrzewa. Jeżeli chodzi o hałas, to jest tutaj niestety bardzo podobnie. Obie pompki generują mniej więcej 83-84 dB, tak mi pokazała aplikacja w telefonie, jak pompowałem sobie opony, więc no obie są głośne. Są tu jeszcze 3 drobne różnice między tymi pompkami. Pierwsza jest taka, że w CycPlusie są tutaj takie małe śrubki na obudowie, więc podejrzewam, że można tą pompkę rozkręcić. Topump jest po prostu zaklejony na stałe. Druga rzecz to w Topumpie mamy minimalnie większy akumulator, to jest 450 mAh, w CycPlusie 420, natomiast obie pompki bardzo szybko się ładują, to jest dosłownie, nie wiem, 25 minut, może od zera do pełnego naładowania, więc to jest też bardzo tutaj porównywalne. Ostatnia różnica jest taka, że w Topumpie wyświetlacz mamy od strony wężyka, natomiast w CycPlusie jest odwrotnie. I wydawało mi się, że w CycPlusie to rozwiązanie jest fajne, natomiast zazwyczaj pompuję koła ustawiając wentyl do góry, że nie trzeba się było schylać do samej podłogi. No i wtedy ten ekran jest słabo widoczny, trzeba tą pompkę jakoś wyginać. W Topumpie jest to dużo wygodniejsze i to ustawienie wyświetlacza od strony wężyka jest moim zdaniem lepsze. Jeżeli chodzi o czasy pompowania, to te pompki są bardzo podobne, bardzo porównywalne. Nie mierzyłem tego tutaj już precyzyjnie, ale no, używam ich zamiennie, że tak powiem, od jakiegoś czasu i uważam, że działają bardzo podobnie.
Chciałbym Wam też standardowo podziękować za wszystkie suby i za wszystkie komentarze, bo to jest dosłownie chwilka, a bardzo duża pomoc dla rozwoju tego kanału. Jeżeli chodzi o ceny, no to tutaj jest prawdziwa przepaść, bo sprawdziłem to dosłownie dzisiaj rano przed nagraniem. To pump kosztuje w tej chwili przynajmniej na AliExpressie jakieś 157 zł, natomiast Cyc Plus nawet z moim kodem rabatowym, którym znajdziecie w opisie do tego filmu, w przeliczeniu z dolarów kosztuje około 420 zł, więc różnica jest ogromna. To co w takim razie wybrać? Jeżeli chodzi o cenę, wygląd i wygodę obsługi, wygrywa moim zdaniem to pump. Natomiast jeżeli chodzi o mniejszy rozmiar, ochronę przed porysowaniem i dłuższą eksploatację, wygrywa Cyc Plus. Dlaczego dłuższą eksploatację? No Cyc Plus jest marką, która ma przynajmniej swoją stronę internetową, sprzedaje pompki, liczniki, niedawno wprowadzili też trenażery, więc wydaje mi się, że nie jest to firma, która może tak z dnia na dzień zniknąć, natomiast Topump jest po prostu jedną z wielu takich marek, które istnieją na AliExpressie, więc no nie wiadomo jak będzie na przykład za rok czy dwa z uznaniem chociażby gwarancji czy naprawą jakoś tego produktu, wymianą jakichś podzespołów, więc wydaje mi się, że Cyc Plus jest po prostu trochę pewniejszą firmą. Dajcie znać w komentarzu, którą pompkę byście wybrali. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!